tym odcinku będziemy podążali górskimi etapami legendarnego Tour de France. Jednocześnie pokonamy kilka najważniejszych przełęczy. Przejedziemy również dwie drogi, które na ten moment możemy zaliczyć do kategorii naj. Najbardziej krętą i najwyżej położoną drogę w naszym życiu. Stare porzekadło mówi, co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz miał 2 dni wolnego. W naszym przypadku tylko częściowo jest to prawda. Bo co prawda to, co mieliśmy zrobić wczoraj, robimy dziś, a w dodatku nie mamy ani jednego dnia wolnego. Dlatego też skoro świt ruszamy przegonić motocykle. Podjazd Les Lacets de Montvernier, bo to jest pierwszy punkt naszego dnia, czyli sznurowadła Montvernier, leży w sercu Doliny Maurienne, która bez wątpienia jest jednym z najsłynniejszych i najbardziej uznanych obszarów w świecie kolarstwa. Zbudowany ręcznie przez 36 robotników w 1934 roku, podjazd znalazł się na trasie Tour de France dopiero w 2015 roku. Jadąc w dół doliny od strony Le Chambre łatwo można przegapić ten podjazd. Trasa jest wciśnięta w skałę, nie prowadzą do niej widoczne oznaczenia i drogowskazy, ale dla wtajemniczonych stanowi nagrodę, która powinna być częścią wyprawy po tym regionie. Rozpoczyna się w małej wiosce o nazwie La Tour-et-Maurienne, w której przejeżdżamy obok drogowskazu prowadzącego na Col du Chaussy par Les Lacets, czyli przez sznurowadła. Będąc w centrum wsi, musimy spojrzeć w górę na skałę, aby dojrzeć trasę, a już kilkaset metrów po wyjeździe z wioski rozpoczyna się wspinaczka. Nie jest to szczególnie długi podjazd, ma tylko 3,4 km długości i średnie nachylenie 7,9%, ale od samego początku mamy wspaniałe widoki na dolinę, którą zostawiamy za sobą. Ile zakrętów? Dokładnie 17, którymi możemy się cieszyć podczas jazdy, a gdy podzielimy odległość dzielącą początek i koniec podjazdu przez liczbę zakrętów, okaże się, że co średnio 150 metrów czeka nas serpentyna, na której musimy wykonać pełny nawrót. Jazda tym odcinkiem jest tak obłędna i hipnotyczna, że postanowiłem zostawić w filmie cały przejazd sznurówkami. Zdecydowanie jest to miejsce, które należy odwiedzić przejeżdżając przez ten region motocyklem.
Po wyjechaniu na górę Sznurówek nasza droga prowadzi dalej w górę. Od początku nasz plan zakładał, że wykorzystamy ten rejon do maksimum i nie będziemy od razu zjeżdżać, tylko zrobimy sobie pętelkę przez najbliższą przełęcz. Tym bardziej, że od początku planowaliśmy, iż tą pętlę zrobimy na pusto. Rozjuczymy konie, odelżymy je na tyle, na ile tylko będzie to możliwe i właśnie tutaj będziemy się cieszyli niczym nieskrępowaną jazdą motocyklem. Do wspomnianej przełęczy prowadzi Route de Montpascal. Wąska droga, którą przez ścianę z jednej strony i przepaść odgrodzoną jedynie niskim murkiem z drugiej można śmiało zaliczyć do słynnych francuskich dróg balkonowych. Sama przełęcz chassis nie jest jakoś spektakularna. Po prostu znajduje się na tej trasie, więc trzeba przez nią przejechać. Jednak nie jest też tak, że jest tu brzydko albo nudno. Co to nie. Droga wije się wśród pastwisk i małych miejscowości, z drugiej strony jedzie się przez las, gdzie co chwilę można zauważyć piękne wodospady. Nie jest spektakularna, ale na pewno nikt nie będzie żałował przejechania nią. My co chwilę się zatrzymywaliśmy, żeby zrobić kolejne zdjęcia. Zdecydowanie nie można się tutaj spieszyć. Zakręty są, widoczki są, mały ruch jest, dobrej jakości asfalt jest. Czegóż można by sobie życzyć więcej? No ale zamulać nie możemy, bo przecież nadrabiamy wczorajsze zaległości, a teraz tak naprawdę powinniśmy już być dużo dalej według planu na ten dzień podróży. Ale jak nasi stali widzowie doskonale wiedzą, my zawsze jesteśmy na tak zwanym niedoczasie i goni nas czas. Dzień dobry, kolejny dzień naszej wyprawy. Moi drodzy, staropolskie porzekadło mówi, że kto rano wstaje, ten się nie wysypia. No i myśmy wstali dzisiaj o 6 albo 6 z kawałkiem, po to, żeby wyjechać bardzo wcześnie i zrobić te przełącze, które mieliśmy zrobić wczoraj. I powiem wam, że chyba było warto. Zresztą zobaczcie sami, napiszcie, czy warto było wstawać wcześniej rano, żeby te przełęcze zrobić. Moi drodzy, pokonaliśmy przełęcz Montvernier, pokonaliśmy przełęcz Montpascal, pokonaliśmy przełęcz Chassis. To są trzy takie ważne przełęcze. Tą drogą jest prowadzony zawsze Tour de France.
więc pokonaliśmy odcinek Tour de France. Odcinek ten pierwszy, ten Mont Vernier, był takim odcinkiem, którego Justynka się najbardziej bała. Była przerażona, jak oglądaliśmy filmiki, zdjęcia i tak dalej, to była przerażona tym odcinkiem. I chyba dobrze, że odpuściliśmy wczoraj, bo dzisiaj na spokojnie, wyspani, wypoczęci, bez kufrów, bez wszystkiego mogliśmy sobie te przełęcze pokonać dużo płynniej, dużo łagodniej. Co więcej, praktycznie zerowy ruch, więc o tej porze tam nikt nie jeździ. Tym bardziej mieliśmy całą przełęcz praktycznie dla siebie. Tam paru motocyklistów, dosłownie kilka samochodów, ale to były drobne rzeczy. Moi drodzy, teraz tak, szybkie śniadanie, szybkie pakowanie i wyruszamy dalej. Przed nami 225 km i do pokonania kolejne 3 przełęcze, ponieważ mamy do pokonania tym razem przełęcz Telegraph, Galibier i Hues. Ten Hues zobaczymy, jak będziemy z czasem stali. Natomiast Galibier i Telegraph mamy do zrobienia. To są kolejne przełęcze, po których leci Tour de France, więc dzisiaj taka trasa Tour de France. Troszkę łatwiejsze, nie takie technicznie chyba jak te, tak mi się przynajmniej wydaje po zdjęciach, troszkę szerzej, troszkę więcej miejsca, chociaż też parę nawrotek będzie. Po drodze jeszcze zatrzymamy się w miejscowości Vizille pod Grenoble. Dlaczego, to Wam opowiem wtedy, jak tam się zatrzymamy. I kończymy dzisiejszy dzień w La Salette. Dlaczego tam? No to też jest element tej trasy, o której Wam mówiłem, tej sentymentalnej trasy, ale co jest w La Salette, to Wam też opowiem, jak już tam dojedziemy, albo jutro, zobaczymy. Nawigacja mówi, że mamy jakieś 4,5 godziny jazdy, plus pewnie 3-4 godziny postojów na robienie fotek, zdjęć, filmów i tak dalej, bo będzie co oglądać. Będą widoczki jeszcze lepsze niż te, które widzieliście przed chwileczką, no bo będziemy zdecydowanie wyżej. Many hours later. Na tym etapie dokonam pewnego zabiegu artystycznego i po prostu wytnę część drogi, magicznie przenosząc Was na drugą stronę góry. Tym sposobem materiał z kolejnych 2 super słynnych przełęczy pokażę Wam w dodatkowym, bonusowym odcinku. Wybaczcie, po prostu nie ma sposobu, abym zmieścił to wszystko tutaj. Za dużo tego dnia się działo, a i te drogi nie zasługują, aby nadmiernie je ciąć i co gorsza pokazywać po łebkach. Przełęcz Telegraph i przełęcz Galibier, bo o nich mowa, wraz z ich opisem i historią otrzymacie już w środę. I już z tego miejsca zapewniam Was, że będzie co oglądać. Nam banany nie schodziły z twarzy długo. Ale nie uprzedzajmy faktów. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień był długi i obfitował w miejsca warte pokazania. Moi drodzy, po raz kolejny goni nas czas. Jak wiecie, jak oglądaliście poprzednie filmy, wiecie, że jest to standard u nas, że zawsze nas goni czas. Dlatego rozdzieliliśmy się z Gregiakiem. My zrezygnowaliśmy z wyjazdu na przełęcz Hues. Bo trochę już jesteśmy zmęczeni po Galibier, więc możemy sobie to odpuścić, zostawimy sobie to na inny raz. Natomiast zależało mi, żeby przyjechać w to miejsce, tu gdzie teraz się znajdujemy, więc Gregiak sobie pojechał na Hues, a ja przyjechałem, żeby Wam pokazać to miejsce. Miejsce, które jest bardzo ważne, a które już jest praktycznie zapomniane i pomimo tego, co się tu wydarzyło w Polsce, coraz mniej osób o tym miejscu pamięta. Miejscowość Vizille, moi drodzy, miejscowość Vizille. Za mną tam rozpoczyna się słynna droga Napoleona.
Droga, którą wracał Napoleon z wygnania z wyspy Elba, jeżeli dobrze pamiętam, do Paryża, żeby objąć znowu władzę we Francji. Miejsce, droga historyczna, ale moi drodzy, 10 lipca 2007 roku. Z tej drogi, którą Wam przed chwileczką pokazywałem, stamtąd jedzie rozpędzony polski autokar wiozący pielgrzymów z La Salette wracających do kraju. Autokar, który nie jest przystosowany do jazdy drogą Napoleona, o tym za chwileczkę Wam powiem. Na łuku drogi wypada z mostu wprost do rzeki, która się tutaj znajduje. Ginie 26 osób. Rok 2007. W Polsce internet raczkuje jeszcze w dalszym ciągu. Nie ma newsów, nie ma breaking newsów, nie ma czerwonych nagłówków w internecie, na telefonach i tak dalej. W związku z czym o tym, co się wydarzyło tutaj, wszyscy Polacy, większość Polaków dowiaduje się dopiero wieczorem, z wiadomości wieczornych. Natomiast wypadek wydarzył się w nocy, w zasadzie nad ranem, kiedy ci pielgrzymi wracali już z La Salette, w związku z czym my się wszyscy dowiedzieliśmy o tym dopiero później. Dla mnie osobiście było to strasznie ciężkie zdarzenie, dlatego że ja z La Salette wracałem tą samą drogą, tym samym, może nie tym samym autokarem, ale tą samą drogą wracałem parę lat wcześniej. I pamiętam, że wtedy też w naszym autobusie zaczęły już się palić hamulce. Ten zjazd drogi Napoleona tutaj jest bardzo niebezpieczny, bardzo stromy i tak naprawdę od wielu lat już wymagane jest to, aby autokary, które tutaj mogą wjechać, muszą być wyposażone w specjalny system hamulcowy, w specjalny układ hamulcowy. Nie każdy autokar może tutaj wjechać. Pielgrzymi, którzy zginęli, mieli tego pecha, że autokar, który uległ wypadkowi tutaj, nie był wyposażony w ten układ hamulcowy. Ja parę lat temu wracając też jechałem autokarem, który takiego specjalnego układu hamulcowego nie miał. W związku z czym, kiedy usłyszałem o tym zdarzeniu, kiedy usłyszałem o tym wypadku w tym miejscu, mnie po prostu zmroziło, bo pomyślałem sobie, że no mogłem to być również i ja w tym miejscu. Słuchajcie, jeżeli będziecie przejeżdżali przez miejscowość Vizille, jeżeli będziecie przejeżdżali, chcieli jechać drogą Napoleona, czy to na Lazurowe Wybrzeże, czy to wracając w stronę Polski, w stronę północy, zatrzymajcie się w tym miejscu. Zatrzymajcie się w tym miejscu, wspomnijcie tych ludzi, którzy tutaj zginęli, żeby pamięć o tym miejscu nie zginęła. Zaraz Wam pokażę, jak długą drogę ten autokar pokonał w dół, spadając z tego mostu do koryta rzeki. Droga krajowa N85 jest jedną z najsłynniejszych francuskich dróg. Podąża ona śladem Napoleona Bonaparte, który powracał z wyspy Elba, aby rozpocząć okres 100 dni Napoleona. Stąd też jej nazwa – Droga Napoleona. Napoleon wraz z małą armią liczącą 1200 żołnierzy podążał tą drogą 1 marca 1815 roku. Po zejściu na ląd w zatoce Juan obrał kierunek na Grasse, aby przejść przez Alpy poprzez dolinę rzeki Durance. Na drodze doszło do spotkania na łące La Fraye z żołnierzami batalionu Armii Króla Ludwika XVIII. O tych wydarzeniach przypominają co rusz tablice, rzeźby czy pomniki związane z Napoleonem i jego żołnierzami. Zanim opiszę bardziej przykre wydarzenia, których ta droga była świadkiem, powiem, że my poruszaliśmy się w przeciwną stronę niż maszerował Bonaparte. Co więcej, w tym dniu nie przejedziemy jej całej, ponieważ cel tego dnia, czyli sanktuarium La Salette, leży mniej więcej w jej połowie i skręca się do niego w miejscowości Corps. To, co chciałbym powiedzieć, to to, że ten dzisiejszy odcinek Drogi Napoleona nie jest tym najlepszym czy najpiękniejszym. Jedzie się ostro pod górę, ruch jest spory, droga wąska, więc okazji do wyprzedzania bardzo mało. Chociaż Francuzi bardzo chętnie robili nam miejsce zjeżdżając na pobocze. Jednak w grupie z kuframi ciężko tutaj o jakieś wybitne tempo. Od czasu do czasu pojawiają się ciekawsze widoczki, ale to naprawdę nie jest jeszcze to, co ta droga ma do zaoferowania. Im bliżej wybrzeża, tym będzie się robiło ciekawiej. Gdybyśmy jednak jechali w drugą stronę, to trzeba pamiętać, że szczególnie niebezpiecznym fragmentem drogi jest odcinek La Fraye-Vizille, nazywany Rampe de la Fraye, czyli właśnie ten, od którego my zaczynaliśmy się piąć drogą Napoleona.
Odcinek ten jest mocno spadzisty, średnio 12%. Przejeżdżać nim nie mogą pojazdy o masie ponad 7,5 tony oraz autobusy z wyłączeniem pojazdów uprawnionych. 7 września 1970 roku w wypadku autokaru zginęło 5 niewidomych francuskich pielgrzymów wracających z sanktuarium maryjnego La Salette. Najbardziej dramatyczny wypadek miał miejsce 18 lipca 1973 roku, kiedy zginęło 43 Belgów. 2 lata później na tej samej drodze doszło do kolejnej tragedii. 2 kwietnia 1975 roku w tym właśnie miejscu zginęło 29 Francuzów, którzy wracali również z La Salette. Jak podaje agencja France Presse, autokar osiągnął prędkość aż 120 km/h. 22 lipca 2007 roku wydarzył się wypadek autokarowy z uczestnictwem polskich turystów. 26 osób zginęło, 24 zostały ciężko ranne. My tymczasem, trochę niespokojni przez przedłużającą się nieobecność Gregiaka, dojeżdżamy do La Salette. Dobrze, moi drodzy, po ciężkim i długim dniu dotarliśmy wreszcie do La Salette. Czym jest La Salette, dlaczego tu przyjechaliśmy, opowiem Wam jutro, bo będziemy mieli na to bardzo dużo czasu. Dlatego, że jutro robimy sobie znowu dzień wolny, idziemy sobie tam w Alpy połazić sobie troszeczkę po górach, więc będzie czas na opowiadanie. Natomiast tak, my dojechaliśmy z Justynką, Gregiak jedzie, będzie za pół godziny, dlatego że napisał nam, że ma jakieś problemy z układem chłodzenia w Dewilce, więc jedzie powoli, szuka tam wody, cieczy chłodzącej, żeby dolecieć po drodze. Wykorzystałem sobie jutrzejszy wolny dzień, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Może nic poważnego, może po prostu się zmęczyła Dewilka na tych wysokościach. Co jeszcze Wam chcę powiedzieć? Na pewno z tego dnia będzie więcej niż jeden film. Znaczy wy już to wiecie, no, go oglądacie, tu będziecie oglądać. Natomiast ja Wam to mówię w tym momencie z tego, co widziałem, co materiału, co nakręciłem, że będzie na pewno więcej niż jeden film. Tego się nie da w jednym filmie umieścić, dlatego że tam jest cała masa rzeczy, które chciałbym Wam pokazać. Słuchajcie, Gregiak właśnie przyjechał, więc po niego idę, żeby się nie zgubił w gąszczu tych korytarzy i musimy iść szybko na obiad, bo za chwilę za niedługo zamykają restaurację. Rzeźko, tu wysoko w górach. Słuchajcie, co Wam chciałem jeszcze powiedzieć tak o tych przełęczach. Podsumowanie przełęczy będzie pod koniec tego naszego wyjazdu. Jak sobie z tym wszystkim się prześpimy i ogarniemy w myślach, bo przemyśli mam bardzo dużo. Natomiast patrz jaki fajny widoczek. Natomiast
widoczki będę wam jutro pokazywał. Natomiast dwie ważne rzeczy, które mam. Po pierwsze, miałem problemy z oddychaniem. Słuchajcie, 2600 metrów nad poziomem morza i miałem problemy, żeby złapać tchu. Bardzo rozrodzone powietrze, bardzo zimne rozrodzone powietrze. Justynka też mówi, że po jakimś czasie miała takie problemy z oddychaniem, a jednocześnie też zaczęła ją głowa boleć, więc musieliśmy się szybko stamtąd zwijać. Co więcej, miałem wrażenie, że na niektórych podjazdach, na niektórych zakrętach ta DMK zaczyna się dławić, tak jakby jej brakowało powietrza tego rozrzedzonego. Bardzo dziwne, bardzo ciekawe uczucie. I wiem, że Gregiak miał też problem, żeby odpalić tę wilkę tam na tej wysokości, więc coś tam faktycznie z tym powietrzem chyba jest i te starsze maszyny niespecjalnie to sobie z tym żyją. Słuchajcie, ja kończę na dzisiaj. Jeszcze może zrobię jakieś przebitki, co będziemy dzisiaj na obiad jedli, na kolację, obiad jedli. Natomiast room tour i widoczki i wszystko to jutro z opowiedzeniem, dlaczego w ogóle tu przyjechaliśmy. Męczący dzień, ale bardzo się cieszę, że tu dotarliśmy, że to wszystko zrobiliśmy, przyjechaliśmy. Ja wam bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Dzień dobry, bonjour. 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 Strasznie groźny pies stróżujący. No ale zrobiłam awanturę rano, bo mi się ktoś kręcił, tak? Co ty tam słyszałaś? Co ty tam słyszałaś rano? Nie wolno go głaskać bez ciebie, tak? Chodź do mnie tu. To wujka Chodź, jest no siła. chodź. No bo ty jesteś mniej fajny niż ma ciocia. No tak. No strasznie jakieś stróżujące, strasznie. Otwór taki. Ten szczyt za nami tam, to jest Gargas. Idziemy na Gargas, potem jeszcze sobie pójdziemy prawdopodobnie tam w Alpy. Co to jest dokładnie za miejsce, dlaczego warto tu przyjechać i na co zwracać uwagę, co tutaj się dzieje ciekawego, to wam opowiem w dalszej części filmu. Trafić śrubokrętem, gdzie trzeba, a ja coś mi... Problem z dewilką jest taki, że z jakiegoś powodu dewilka wyżygała płyn chłodniczy. Czy warto przyjechać? Sierpień pachnie miodem i wiatrem, Alpy śnią się w każdym zakręcie. Channel śni złotem plaż i palm, w drodze po szlaku Napoleona. Jedziemy tam, gdzie serce prowadzi, moto niedźwiedź w objęciach lata. Lazurowe niebo nad głową, ciężar marzeń i wolności smaku.